Julita, bardzo serdecznie witamy Ciebie na pokładzie samolotu w klasie biznes. To jest karta menu. Serwis japoński jest bardzo rozbudowany, bardzo wiele opcji, zarówno europejskich, jak i wersji posiłków japońskich. Obecnie szykujemy serwis na lot długodystansowy do Seulu. Zapoznajemy się z cateringiem, podajemy również Państwu pałeczki metalowe, w przeciwieństwie do rejsów do Japonii, gdzie podajemy pałeczki drewniane. Czy wiesz, że pasażerowie klasy biznes na rejsach długodystansowych są obsługiwani przez specjalną grupę personelu pokładowego? Czego stewardessy i stewardzi uczą się podczas szkoleń? I jak wygląda serwis w najwyższej klasie? W tym odcinku poznaj załogi LOT. Łukasz, szef pokładu i instruktor, pokaże, jak wygląda szkolenie do Business Fleet. Cześć Łukasz, miło Cię widzieć. Cześć Julita, bardzo mi miło. Dziś przybliżamy temat szkolenia dla personelu pokładowego do obsługi pasażerów klasy biznes na rejsach długodystansowych, ale zanim zaczniemy, opowiedz proszę o sobie. Tak, ja swoją przygodę z lataniem zacząłem ponad 20 lat temu i aktualnie cały czas latam, ale to latanie jako szef pokładu dzielę z pracą na ziemi jako instruktor standardów miękkich i też standardów serwisowych dla kandydatów do pracy w klasie biznes na długich dystansach na pokładzie Dreamlinera. Za chwilę zaczniemy szkolenie. Czego stewardessy i stewardzi uczą się, zanim zaczną obsługiwać pasażerów w klasie biznes? Tak, Julita, dzisiaj Ciebie zaprosimy na szkolenie, tak naprawdę drugi dzień szkolenia Business Fleet dla uczestników. Szkolenie trwa 3 dni. Pierwszego dnia mówimy bardzo dużo o gościnności, o postawie, o wszystkich elementach miękkich. Drugiego dnia duży nacisk kładziemy na zapoznanie się z wyposażeniem cateringowym, z elementami serwisu, z sekwencjami serwisowymi, ale też przede wszystkim z pełną ofertą napojów i bardzo rozbudowanych posiłków. Trzeciego dnia przechodzimy już bardziej do praktyki. Jak przygotowujesz się do prowadzenia szkoleń? Czy wykorzystujesz swoje doświadczenie i historię z pokładu? Tak, oczywiście, dlatego cały nasz zespół cały czas aktywnie lata i w oparciu o nasze doświadczenie, o każdy tak naprawdę rejs wykorzystujemy to i między innymi o tym mówimy naszym uczestnikom, inspirując ich do tej najbardziej oczekiwanej, gościnnej postawy. Julita, pewnie nie możesz się doczekać. To Zapraszam prawda. na szkolenie, bo jest naprawdę bardzo ciekawe. Chodź ze mną. Idziemy. Dzisiaj, tak jak widzisz, tutaj mamy przygotowane ekspozycje sprzętu cateringowego, kieliszków, szklanek. Każdy detal jest istotny. Mamy inny kieliszek do wina, inny kieliszek do wina mosującego czy szampana, inny kieliszek do koktajli i inny kieliszek do napojów typu soft, czyli napojów bezalkoholowych. Marta, Ty dzisiaj również szkolisz i mamy serwis na lotach do Japonii. Czym on się różni od pozostałych rejsów? Zgadza się, serwis japoński jest bardzo rozbudowany. Tak naprawdę pasażer ma do wyboru bardzo wiele opcji, zarówno europejskich, jak i wersji posiłków japońskich. Zobacz, tutaj przykładowo jest danie główne serwisu japońskiego. Pasażer dostaje danie główne, ryż, pickle oraz zupę miso. Warto zwrócić uwagę na ciekawe ustawienia, ponieważ my zazwyczaj danie główne trzymamy przed sobą, jak najbliżej siebie. Tak jak tutaj zobacz, danie europejskie jest bliżej pasażera, bliżej tej osoby, która je. Natomiast w serwisie japońskim ważniejszy od dania głównego jest ryż, czyli tak naprawdę dodatek do dania głównego. Zawsze stawiamy go po lewej stronie pasażera, bliżej serca, ponieważ dla nich jest to po prostu bardzo ważny element, zarówno kulturowy, jak i przy posiłku. Paulina, teraz przygotowujesz serwis na trasach do Ameryki Północnej. Na co zwracasz uwagę? Zwracam uwagę na to, żeby przystawka znajdowała się na środku przy pasażerze. Po prawej stronie mamy sztućce oraz napoje od prawej do lewej strony, od najsłabszych do najmocniejszych. Co teraz robisz? Obecnie szykujemy serwis na lot długodystansowy do Seulu. Zapoznajemy się z cateringiem, ze sposobem podawania posiłków. Na trasie do Seulu podajemy Państwu kimchi oraz pastę gochujang, która jest tylko na rejsach do Korei. Podajemy również Państwu pałeczki metalowe, w przeciwieństwie do rejsów do Japonii, gdzie podajemy pałeczki drewniane.
Na jakie detale zwracacie uwagę? Co jest szczególnie ważne w obsłudze pasażerów klasy biznes? Myślę, że podstawą jest umiejętność rozpoznania tych potrzeb pasażera. Myślę, że na przestrzeni lat z moich obserwacji typ pasażera też się zmienił. Mamy bardzo dużo pasażerów podróżujących biznesowo, które chcą popracować na pokładzie, potrzebują troszeczkę więcej prywatności. Dla tych osób możemy zaproponować opcję serwisu Quick Service. Dla całej reszty mamy przygotowany i realizowany serwis zgodnie z zasadą serwisu kelnerskiego, czyli przykładając wagę do detali. Ten serwis jest rozłożony w czasie, jest bardzo indywidualny. Tutaj znacznie więcej czasu mamy możliwość poświęcić każdemu pasażerowi. Co dzieje się po zakończonym szkoleniu? Po zakończonym szkoleniu, tak naprawdę szkolenie nasze jutro, czyli trzeciego dnia, kończy się egzaminem, żeby móc latać w klasie biznes na długim dystansie na pokładzie Dreamlinera. Najpierw trzeba mieć doświadczenie jako członek personelu pokładowego w klasie ekonomicznej bądź w premium. Kandydat chętny do pracy w klasie biznes składa aplikację, przechodzi rekrutację, szkolenie zakończone egzaminem i później już w większości lata w klasie biznes na dużym samolocie. Na pokładzie naszych samolotów gościmy pasażerów różnego pochodzenia. Czy zwracacie uwagę na różnice kulturowe podczas szkoleń? Tak, oczywiście mamy cały moduł przygotowany i tutaj jako przykład mogę podać rejs do Japonii, gdzie zwracamy uwagę na przykład, czy pasażer zostawi napój w szklance, czy nie, bo jeżeli w szklance jest pozostawiony napój, to dla nas jest sygnał, że tak naprawdę pasażer chwilowo nie prosi o dolewkę, jeżeli już to później, a jeżeli szklanka jest pusta, to znaczy, że tą szklankę trzeba tym napojem uzupełnić. Julita, bardzo serdecznie witamy Ciebie na pokładzie samolotu w klasie biznes. To jest karta menu. Razem z moimi przesympatycznymi koleżankami Martą i Mirką zadbamy o Twój komfort i bezpieczeństwo. Czegokolwiek potrzebujesz, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Bardzo miło, dziękuję. Dziękuję. Julita, bardzo serdecznie Ciebie witam w prawdziwej klasie biznes. Dziękuję. Łukasz, powiedz, a co czeka na pasażerów klasy biznes? Po wejściu do samolotu na pasażera czeka przede wszystkim 3-osobowa załoga pracująca w klasie biznes, ale też m.in. zestaw kosmetyczny, koc i poduszka, woda mineralna, słuchawki i kapcie. Po starcie rozdajemy pasażerom ciepłe ręczniki, następnie rozkładamy obrusy indywidualnie na stolikach pasażerów. Pytamy pasażerów o wybór napojów jako aperitif, następnie podajemy przystawki i przechodzimy do dania głównego. Po takiej uczcie czas na relaks. Czym jeszcze wyróżnia się klasa biznes? Myślę, że przede wszystkim komfortem podróży i komfortem odpoczynku. Fotel, na którym siedzisz, rozkłada się całkowicie do pozycji leżącej, więc pasażer może komfortowo odpocząć w czasie lotu, a my w międzyczasie też oferujemy przekąski oraz napoje. Na dłuższych lotach, takich jak Miami czy Los Angeles, podajemy również przekąski na ciepło. Czy to już koniec serwisu? Nie, jeszcze nie. Przed lądowaniem możemy zaprosić na początku na pyszne espresso, a następnie podajemy drugi posiłek. W zależności od godziny lądowania czy pory dnia lądowania podajemy albo śniadanie, albo kolację. To wszystko sprawia, że możemy poczuć się jak w podziemnej restauracji. Tak, podróżowanie z nami to nie tylko komfort i smak, ale też przede wszystkim doświadczenie i doświadczanie, które tak naprawdę zapewnia cała załoga. Łukasz, bardzo Ci dziękuję, że mogliśmy zajrzeć za kulisy szkolenia do klasy biznes. Świetnie pokazałeś, że liczy się nie tylko standard obsługi, ale też serce, które w to wkładacie. Julita, przyjemność po mojej stronie. Każdego dnia wkładamy ogrom pracy, żeby personel pokładowy dbał tak samo o bezpieczeństwo, jak i o komfort podróży naszych pasażerów. Jeśli spodobał Ci się ten film, daj nam łapkę w górę. Subskrybuj po więcej ciekawych materiałów i do zobaczenia w kolejnym odcinku.